Jest godzina 17:50, a na parkingach tutaj koło Kwalvika Beach, gdzie jest wejście na trasę, nie ma gdzie wcisnąć palca. Opa! Opa, hopa. Ja pierdzielę. Tymczasem my ominęliśmy zatłoczony parking, pojechaliśmy wzdłuż drogi i znaleźliśmy fajną zatoczkę na nocleg, a to nasz parking. No już kombini, żeby królewny wygryźć. Takie mamy koleżanki z boku. Do Prince'a przyszła, Prince śpi. Zmęczona. O, taka malutka jakby z nami jeździła. Ta malutka taka tam. Jakbyśmy przytuliły, jakby nas grzała. A ile już tych muszek lata, jakiś kurde dziaduszek. Trzeba zamykać okno, bo po pierwsze wychładzam, a po drugie muszki. Dzień dobry, mamy godzinę 7:30. O, za oknem słoneczko. Zostawiłyśmy auto tam na parkingu, gdzie miałyśmy nocleg i mamy jakiś kilometr z buta do parkingu, z którego jest dobre wyjście na trasę do Kwalvika Beach. Także idziemy z buta kawałeczek i zobaczymy, gdzie się trasa zaczyna. Sama nie wiem jeszcze. Dojście z naszej miejscówki zajęło nam 25 minut. Szczyt, z którego obserwuje się tą plażę, jest tam. I teraz widzę, że tutaj jest podejście na ten szczyt. I to jest chyba ten Ritten się nazywa. Zobaczymy, czy będziemy tam wchodzić z plaży, czy nie. No co, jak już tu jesteśmy, to idziemy na plażę. Ale słuchajcie, jak pięknie. To jest kolejna rajska plaża. Jeżeli widzicie w pogodzie, że są 2 dni słoneczne, to się nawet nie zastanawiajcie, tylko bierzcie namiot i tutaj nocujcie. No szkoda, że my nie mamy takiej opcji tym razem, ale następny raz będziemy myślały nad takim wyposażeniem, bo nie wzięłyśmy ze sobą, ale ludzie korzystają z tego. Tutaj są porozkładani. Wyobraźcie sobie obudzić się z tym szumem, z tym widokiem. Słoneczny dzień. Coś wspaniałego. Chodź, Princuś. Lekki hardcore po tych kamieniach. Trzeba iść takim strumieniem do góry. My na chwilę obecną na rozstaju dróg. Przyszłyśmy z trasy po lewej
i można pójść górą na szczyt, żeby obejrzeć z góry plażę, ale my ją widziałyśmy z dołu i uważamy, że to jest dużo lepsze widok i doświadczenie. Wspinając się tutaj też był bardzo ładny widok, to nam wystarcza. Odpoczyłyśmy sobie tutaj z takim widoczkiem na kolejną plażę, gdzie stoją też kampery i też zamierzamy ją odwiedzić. No i teraz będziemy sobie już wracać inną stroną. Ścieżka początkowa prezentuje się tak, taką drabinką. No i moi drabinką, co? Czym? Kładką. Moi towarzysze już też odpoczęli, gotowi chyba dalej do drogi, więc uderzamy. Zobaczymy, ile nam zajmie zejście. Prince dalej ma jeszcze siły, żeby na własnych nogach iść. Nie chciał zostać w plecaku. Wcale się nie dziwię, bo ominęłyby go takie widoczki. Ale no sami powiedzcie, to jest po prostu, natura jest przepiękna. Zachwyca. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Gdzie byście nie poszli, to widoczki będą wspaniałe. Włóknianka znaleziona na trasie na skróty. O ile to zazwyczaj ja jestem od skrótów, tak tym razem rycerka spojrzała na mapę i stwierdziła, że wyznaczona droga z drabinkami nie jest dla nas, bo będziemy musiały iść później asfaltówką kupę kilometrów. No i widziała tutaj z góry wydeptaną ścieżkę, której tak jakby na trasie nie było, ale wskazuje na to, że skróci to nam drogę asfaltową do auta. Czy tak będzie? Czy będzie to przejściowa trasa do końca aż do jezdni? To się okaże. Rycerka bierze to tym razem na siebie. Ta trasa to jakieś kuźwa bagienko. Panienko. Czy te? Tutaj znowu jakąś odmiankę malinek, czy co to miało tam być? O, a tutaj też jest jeszcze jakiś wynalazek. Tak mnie zagadała malinkami, tak mnie zagadała, że moje włóknianki gdzieś mi wypadły z rączek. Teraz musisz mi takie same piękne znaleźć. Obfite, duże. Po 3 sztuki. Po 4 frędzle na jednej łodydze. Tu zaczynają nas po prostu zjadać. Takie małe. Takie Małe, dziadosne, ale radosne. Małe dziadosne myszki. Po prostu jest ich milion. Jest takie o. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Miałyśmy trochę farcika, bo zwalony jest ten drut z napięciem, ogrodzenie pod napięciem. I gdyby było normalnie, tak jak powinno być, to byśmy kuźnia tędy nie przeszły. Dopiero byśmy naginały z powrotem. Ale się udało. Jesteśmy już przy asfalcie. Droga była całkiem przyjemna, bo widoczki były piękne. Więc teraz asfaltówką do auta. Jakieś może 3 km, 4, 6, 8. Się okaże. No, teraz widzimy, że tutaj przy tym wejściu jest jakiś domek, parking. A dróżka taka trochę niepozorna, bo to jest właśnie ta. Ale bardzo fajnie widokowa i dosyć chyba szybka. Na pewno z tego parkingu. Na się parking prezentuje tak. I to wejście było za tym czerwonym domkiem. A na mapie... Na mapie jest tutaj w tym punkciku niebieskim. Kilka minut później jesteśmy już na tym parkingu, z którego zaczynałyśmy. Jak widać, ludzie stają w jakichkolwiek krzaczurach, wszędzie tam, gdzie się da. No i parking jest godzina, która? 18? Po 18? Parking jest nadal zawalony.
O, a my napitalamy dalej. Bolą mnie nogi, już palce mnie cisną. No ale jeszcze mamy pół godzinki do auta. Mówię, że rycerka jest, kurde, rycerką i dźwiga, ale ta pani przed nami to ma dopiero pakunek. To już w ogóle jest pakunek roku. O, Domciu. O Jezus, o matko święta. O my goodness, ale będą nowe zakwasy jak nic. Plan jest taki, że teraz siadamy i szukamy jakiejś miejscówki z prądem, z wodą, mały już u siebie, bo chcemy się wykąpać, pranie chętnie zrobić i podładować Newella, bo już nam wyssało całą energię, no i coś zjeść, no i jakiś kemping chyba dzisiaj skorzystamy z takiej formy spędzenia noclegu. A to dlatego, że nie mamy końcówki takiej odpowiedniej do Newella, żeby z solara naładować go. A już po tygodniu czerpania z niego energii już po prostu jest wyładowany. Zobacz, ile zostało? Czy zostało? Nie ma już. Wyssane. Podjechałyśmy na jeden z pobliskich kempingów. Jest taki przy plaży, ale niekoniecznie zależy nam na miejscówce. Zależy nam wyłącznie na podładowaniu prądu. 340 koron wydawało się trochę dużo, a potrzebowałyśmy skorzystać z prądu. A miejscowa taka naprawdę średnia, mi się z komuną kojarzyła. No, zastanawiałam się, wahałam, ale jednak zdecydowałyśmy się przyjechać na ten kemping, na który Wam proponowałyśmy przyjechać z tego parkingu dwugodzinowego, żeby wpaść. My wzięłyśmy wodę, wzięłyśmy prysznic za 20 koron. To jest właśnie to miejsce. I nie robi się tutaj wcześniej w bookingu, rezerwacji, tylko przyjeżdża się, kto pierwszy, ten lepszy, tak jakby jak są miejsca, to są. No i my tak zrobiłyśmy, podjechałyśmy. Okazało się, że jest miejsce, ale bez prądu. Ja w międzyczasie, gdyby nie było miejsca, to szybko podjechałam, opróżniłam toaletę, napełniłam wodę, w razie gdybyśmy musiały opuścić kemping. Ale jednak się udało, miejsce bez prądu, jednak podwiózł nas pod miejsce ostatnie z prądem. I jeszcze było pytanie, czy jak się podłączymy, czy prąd będzie działał, bo może jest tak, że oni coś tam aktywują, jak się zapłaci. No i była taka wielka niewiadoma. Wspięłam się po drabince, wyciągnęłam cały ten nasz przedłużacz, podłączyła, przekręciła, działa. Słuchajcie, w cenie 350 koron, bez prądu, mamy prąd. Jesteśmy uratowane, ładujemy właśnie Newella. Są te fajne prysznice, no jesteśmy w sumie zadowolone, jest nawet sauna. Niewykluczone, że z niej skorzystamy. Później Wam pokażemy jakiegoś takiego większego tura po tym kempingu. Na razie musimy coś zjeść, bo już w brzuchu burczy. Chata trochę ogarnięta, Edyśka bierze się za kuchnię. Ja idę wyrzucić śmieci, posegregować pranie, bo są też pralki. Także cały serwis sobie dzisiaj spróbujemy zrobić, albo jutro do 12, bo do 12 musimy opuścić to miejsce. Sorry za nieogar, ale to jest wszystko od rana po naszych wycieczkach ciężkich, więc życie. Nasz dron miał bliskie spotkanie z piaskiem na plaży i śmigiełka, silniczki przestały działać, 3 z 4, ale na chwilę obecną śmigiełka są odkręcone i przedmuchane i wydaje się, że się kręcą. Teraz przykręcam skrzydełka. O właśnie, te takie kreseczki tutaj u góry. O, to tutaj. Więc to po przekątnej, a te gładkie śmigiełka, jedno i drugie tutaj. Te z kreseczkami tutaj, a te tutaj. No i zaraz zrobimy próbę, czy śmigiełka śmigają. No i tak to właśnie wygląda w Norwegii. Na Lofotach przynajmniej. Jest godzina 23:40 i mamy tak piękny zachód słońca. Super przygoda i super pamiątka z Lofotów. Za 7 minut wybija godzina 24. Ja przy takim pięknym zachodzie słońca o 24 skakuję do wody. O północy kąpiel na Lofotach.
niezwykła góra, ale było super, naprawdę było super. Dobra, kąpiel zakończona. Teraz taką kładeczką udajemy się do budynku głównego, gdzie jest beach bar i jest sauna również. Ten budyneczek po lewej. Można ją wynająć za 150 koron, kosztuje godzinka. Fajna opcja. Baby, może do sauny? Świetnie w ogóle wyglądają te okna. Jak się pięknie zachód słońca w nich odbija. Po prawej są toalety, prysznice dla panów. I umywalki, zlewy. O. Tak wygląda bar w środku, już jest nieczynny. No i co, wybiła godzina 1, ale foty dalej żyją. Już mamy piżamki na sobie. Uciekamy do kąpera. Rycerka najkrótszą drogą i nie przez piach. O, ile namiotów. Też fajnie, jak jest pogoda. Może jak nie ma. To jest godzina 1, jakie to jest wspaniałe. Tam był zachód, a teraz się słońce pojawiło tutaj. Chyba już wschód. No tak, chyba tak. O godzinie 1. Dobra, gonię rycerkę, bo już polezła. Jest godzina 1:54, a my nie możemy spać, bo po pierwsze chodzi Newell, się ładuje, chcemy, żeby nam dobił do 100 przez noc, a po drugie no jest tak widno, a po trzecie jest nam tak ciepło i teraz rycerka patrzy, a termometr wskazuje 20 stopni na zewnątrz, a w środku 25. Dzień dobry, mamy już kolejny piękny, słoneczny dzień. Prince był już na spacerku, a my dzielnie robimy sortowanie prania i pójdziemy je wstawić. Dobra, mamy pralnię. Jeden token kosztuje 40 koron. Trwa to około 30-40 minut. Zamykamy klapę. Tokenik w środkową szufladkę. Zamykamy. Dobra, mamy wstawione. O godzinie 9 można kupić tokeny w recepcji, a najlepiej kupić je sobie w ciągu dnia i rano już przyjść tutaj pierdzielić kolejkę. A jaka nowoczesna suszarka na supełki. Rycerka chyba musi opatentować tą swoją suszarkę. Wczoraj było pięknie posprzątane, a dzisiaj przy okazji tego suszenia przed chwilą rycerka starła ze stołu. Piasek. Piasek wszędzie. Auto ogarnięte, dalej strasznie wieje. I podjeżdżamy zaraz na wprost. Przy wyjeździe jest zrzut szarej wody, można dolać sobie wody świeżej i można toaletkę opróżnić, czyli cały serwis kamperowy robimy tutaj przy tym żółtym budyneczku. No i czekamy w kolejce. Kończy nam się zrzut szarej wody i ruszamy dalej. Dosusza się resztka prania.